Tam obok jest knajpka, jest to dawna część właśnie klasztoru i tam było zainstalowane krematorium. Witamy w Koimbrze. Tutaj trafiłem po południu. Zarezerwowałem sobie hostel na 2 noce po to, żeby troszeczkę odpocząć. No i zobaczymy, co miasto ma ciekawego do zaoferowania wieczorem. Zapisałem się na free walking tour taki wieczorny, więc zobaczymy, czy będą jakieś ciekawe widoczki. Przewodnik zaczął oprowadzać nas po takiej opuszczonej dzielnicy, mówiąc, że od czasów COVID-a i powstania większych sklepów strefa na zachód od głównego targu zaczęła pustoszeć razem z tym głównym targiem, no bo tutaj jednak miasto utrzymuje się ze studentów i turystów. Turyści się tu nie zapuszczają, studenci zresztą też. No i trochę tak, patrzcie, futurystycznie to wygląda. Weszliśmy na jakiś coś, co wygląda na opuszczony plac. Tutaj nikt nie mieszka, a gdzieś w tle mamy bar z muzyką. Także no ciekawe, nie tego się spodziewałem po Koimbrze. Tak, nie bar, sklep z winem. O, a tutaj w trakcie nocnego spaceru trafiliśmy do bazyliki, klasztoru. Nie pamiętam, jak to dobrze powiedział przewodnik, Świętego Krzyża. Sanktuarium, jednego z najważniejszych w Portugalii. Dlaczego? Tutaj na przykład jest grób pierwszego króla Portugalii. Wiele osób znanych Portugalczyków przewalało się przez to miasto, czy też miało coś do czynienia z tym kościołem. Na przykład święty Antoni, który właściwie nie nazywał się Antoni, znaczy święty Antoni z Padwy, który nie był z Padwy, bo był z Lizbony, a tutaj studiował i właściwie nie nazywał się Antoni, tylko Fernando, a tutaj zmienił imię w trakcie zostawania zakonnikiem, przyjął nowe imię. Tam obok jest knajpka, w której odbywają się codziennie koncerty fado. Podobno fado tutaj jest jeszcze bardziej smutne niż fado w całej Portugalii. A jest to dawna część właśnie klasztoru i tam bodajże, jeśli dobrze zrozumiałem, było zainstalowane krematorium. Po zwiedzaniu poszliśmy tutaj z kumpelą na lody. Moje nazywa się Jazz i krem z róży. A twoje jak się tam nazywały? Santo Antonio, Święty Antoni. Figu Figa i co tam jeszcze było? i pera i canela. Pera i kanela. Nie mam pojęcia, co to jest. Gruszka i canela. W każdym razie jazz to cappuccino, a krem z róży to krem z róży. Bardzo smaczne są lody świętego Antoniego z dodatkiem lawendy. O proszę. Czyli coś dobrego dla każdego. Jest już po 12, także takie ostatnie spojrzenie jeszcze na tą Koimbrę nocą. Nie nagrywałem za dużo, bo byliśmy jeszcze na uniwersytecie między innymi. Zobaczyliśmy sztuczny akwedukt i pomnik takiego pewnego znanego Polaka, który został papieżem. Ale nie nagrywałem, bo nie dało się za wiele nagrać po nocy, ale myślę, że jeszcze wrócę tam następnego dnia rano. Pomyślałem, że póki nie ma za dużo ludzi, to pokażę, jak wygląda mój hostel. Generalnie aż tak wiele nie ma do pokazywania, ale jest to odrestaurowany budynek w centrum Koimbry z takimi właśnie tutaj płytkami i zdobieniami. Tutaj proszę bardzo mamy schody. Tutaj jak się zejdzie niżej, nie wiem, czy słychać ten dźwięk, to właśnie takie zdobienia. Wiele więcej nie mam do pokazywania w tym hostelu, ale pomyślałem, że to jest całkiem ciekawe, żeby nagrać, co tu ciekawego można odkryć w takich przypadkowych miejscach. No, witam w Koimbrze już za dnia, właściwie to wieczorem, bo w ciągu dnia nie chciało mi się nigdzie wychodzić. Kojarzycie ten placek z pierwszych scen dnia poprzedniego, jak tutaj zaczynaliśmy free walking tour.
Czy ja zaczynałem, a wy oglądaliście. No ale co? Zobaczymy, jak to wygląda w przeciągu dnia. Na tyle, na ile jeszcze tego dnia starczy. Przejdę się kawałek, przynajmniej już teraz wiem gdzie i jak. Co się dowiedziałem o Coimbrze? Że to po prostu studenckie miasto. Założone w Uniwersytet został założony w 1290. No i później tak sobie przechodziło. Raz do Portugalii, raz do Lizbony, raz do Coimbry. Aż w końcu ze względu na reformację uznano, że żeby studenci nie byli pod złym wpływem najróżniejszych ludzi, którzy przyjeżdżają do Lizbony handlować, dyplomatów i tego typu rzeczy, to na stałe, żeby przynajmniej nie mieć problemu ze studentami, przenieśli to tutaj. No i tak w największym skrócie można powiedzieć. Charakter miasta, myślę, można poznać po tej ulicy, która tutaj została wytyczona w XIX wieku, między innymi burząc, tnąc kawałek kościoła, który tutaj niedaleko się znajdował. No i cóż, tutaj po mojej prawej stronie kiedyś stały mury obronne. Zaraz zobaczymy ich pozostałości. A na razie nie gadam do kamery, bo nie ma co przedłużać każdego z klipów. No, ucięty kościół właśnie wygląda tak. Tutaj, gdzie widzicie tą ścianę, to kiedyś jej nie było, a w tym miejscu właśnie stał prezbiterium. Tutaj widzę taką całkiem przyjemną uliczkę do góry. Nie wiem, czy mi się chce w nią wchodzić, bo na razie będziemy szli w kierunku Kościoła Świętego Krzyża, a później przejdziemy przez fragmenty dawnych murów obronnych. No a tak prezentuje się wcześniej wspomniany kościół, nawet na lekkim przybliżeniu. Tutaj jest taka wiarnia, która kiedyś była kostnicą, czy tam prosektorium, czy czymkolwiek innym. Podobnież tu jest fado każdego dnia. No cóż, do kościoła się już nie da wejść, ale za to pokażę wam ryneczek w środku, na zewnątrz. Ładny jest, nie? Trzeba się cieszyć, póki jeszcze jest słońce. No i proszę bardzo, fragment murów, o których wam wspominałem. Dawna pierwsza brama. Tutaj się idzie po takim stromym wzgórku, żeby dojść na górę. Tutaj proszę bardzo, knajpki jakieś. Całkiem przyjemne. Ludzie, którzy pewnie nie chcą, żeby ich nagrywać. Brukowana droga. Tutaj sklepienie i brama numer 2. Także można czuć, że to jest dosyć średniowieczne miasteczko i ten charakter obronny, bo Coimbra akurat przez bardzo długi czas była na takim pograniczu portugalsko-arabskim, czy tam mauryjskim, zwał jak zwał. No i siłą rzeczy musiało to być bardzo miejsce gotowe do obrony w każdym czasie. Więc cóż, bardzo długo, przez 400 lat praktycznie. Granada upadła 1492. A to 400 lat wcześniej było przejęte od Maurów, więc jakby ciągłe podjazdy nie były na porządku dziennym. A to, gdzie się wspinam, teraz nawet pokażę z innej perspektywy. Szedłem stamtąd, z tego rogu. Ta droga nazywa się drogą zepsutych pleców, tak przynajmniej w dosłownym tłumaczeniu opisał ją, określił ją mój wczorajszy przewodnik. No, nazwijmy ją połamanego karku, chociaż szczerze wam powiem, że tutaj każda droga na górę do uniwersytetu jest dosyć wymagająca, bo jak się ją raz przejdzie, to nie mam najmniejszego problemu, ale jeśli tacy studenci, o których wyglądzie będę mówił później, mają dymać tak kilka razy dziennie, no to też nie oszukujmy się, można się zmęczyć, że tak ciągle chodzić i chodzić. No, jeszcze tak z ciekawostek powiem, jak właśnie szedłem do katedry, która niestety, tego kościoła Świętego Krzyża, który niestety był już zamknięty, minąłem, słuchajcie, pielgrzyma idącego do Santiago de Compostela z Lizbony, ale facet nie wyglądał na takiego, co by lubił, żeby go kręcić, więc
Dałem sobie spokój. Pogadałem chwilę, życzyłem dobrej, udanej drogi. A poprosiłem, żeby się za mnie pomodlił. Nie zaszkodzi. No i spotkałem przewodnika z wczoraj. Także stwierdził, że już dzisiaj odwołuje wszystkie swoje wycieczki i chce się napić piwa, bo jest zmęczony po całym tym oprowadzaniu wszystkich ludzi. No jest po czym. Na pewno. Dobra. W ten prosty sposób. To jeszcze nie koniec tej drogi złamanego karku, ale dotarłem do katedry. Zaraz popytam tutaj lokalny aktyw, czy można wejść do środka. No to właśnie od lokalnego aktywu dowiedziałem się, że można wejść jak najbardziej, tylko za późno ruszyłem dupę z hostelu, więc trudno. Padałoby tutaj opowiedzieć o jakichś ciekawostkach z Koimbry, więc cóż, jak mówiłem, przez Koimbrę przewalało się dużo znanych ludzi. Tego kościoła, który jest już zamknięty, to tam leży na przykład pierwszy król Portugalii, więc wydaje się, że miejsce całkiem historyczne, ale i w sumie ładne, tak żeby rzeczywiście poczuć tą Portugalię. To wydaje mi się, że to jest dobre miejsce. Gdzie by tu teraz iść? Załóżmy, że będę szedł tędy. O, proszę. Pokażę wam też te płytki, które tu bardzo często występują. O, na przykład tutaj. To są akurat płytki z podobieństwem katedry, która właśnie też była zamknięta. Dlaczego takie biało-niebieskie? Można by spytać. Otóż, jak się okazało od przewodnika, kiedyś te płytki były kolorowe. Tylko w XVII wieku, potem jak Portugalczycy mieli kontakty handlowe z Chinami, uznali, że chińska porcelana jest wyjątkowa i elegancka, więc zaczęli robić wszystko tak, jak wyglądała życzona porcelana, czyli właśnie na biało-niebiesko. No dobra, teraz idziemy, lecimy cały czas pod górę. Czy tam cały czas ja lecę, wy oglądacie? Już się trochę zmachałem. Tak gadać i mówić to też trzeba chcieć. Przechodzimy przez takie centrum, przez kampus uniwersytecki. Wiem, że nie wygląda, ale ten na przykład budynek po prawej tutaj to jest właśnie część kampusu, należy to do uczelni. Tylko że jest niezagospodarowane jeszcze. Czy tam było zagospodarowane, to później było opuszczone i takie tam różne perypetie to przychodziło. A dlaczego? Dlatego, że wcześniej uniwersytet należał do kościoła łamany do państwa. Później zostało to wszystko upaństwowione. Następnie przyszedł Salazar i z ładnych budynków, które tu były, takich jak na przykład to miejsce, które akurat zniszczone nie zostało, bo było w rękach prywatnych, dopiero później trafiło do... Nawet przez kratę przyłożyłem kamerę i wam pokażę. Dopiero później trafiło do uniwersytetu. W tym akurat miejscu są podobne jakieś pomieszczenia dla ciała pedagogicznego. No to przyszedł Salazar, poniszczył większość tych budynków, która wcześniej była zakonami, i postawił takie, powiedzmy, w miarę nowoczesne. Nowoczesne jak na tamte czasy. Jak patrzymy z naszej perspektywy, to ma się wrażenie, że to taka trochę komuna była. Jest. No ale wygląda to jak wygląda. Proszę bardzo, to jest na przykład jeden z budynków postawiony przez Salazara. Czy ładny, czy nie, sami ocencie. Zbliżamy się do Wydziału Prawa. Niech to ja tylko go dobrze zlokalizuję. Już jesteśmy nawet przy Wydziale Prawa. Podobnież można tam wejść. Można tam wejść i jeszcze jest otwarte. Super. No dobra, to póki jeszcze jest otwarte, tak na szybko powiem, co to są za szmaty. Te szmaty to są pozostałości po... A jeszcze nawet się cofnę z portalu, żeby portal wam pokazać, jak jest ładny.
Te szmaty to są pozostałości po ubiorze, tradycyjnym ubiorze studentów z Coimbry i można po zakończeniu studiów podrzuć to i właśnie taką szmatę przyczepić. Wchodzimy na dziedziniec Wydziału Prawa, jednego właśnie z budynków, który nie został zniszczony. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. Odejdę kawałek, żeby pokazać Wam ten wydział w pełnej okazałości, ponieważ to, o właśnie teraz, to jak dobrze zrozumiałem przewodnika, był po prostu kiedyś pałac, który został zaadaptowany na budynek uniwersytetu. Tam jest ładny widok, więc zaraz do niego podejdziemy. A tutaj na górze jest jedna z najbardziej znanych budowli, zaprojektowana zresztą przez masona. Chodziło o to, że sam szczyt tej wieży wygląda jak sowa i to właśnie te dwie tarcze zegara są jakby oczami, a te zdobienia poniżej są jakby jej dziobem. Chodziło o to, żeby pokazać, że najważniejszym punktem w mieście i nad całą Coimbrą góruje wiedza. Czy tak rzeczywiście jest? No to jest miasto uniwersyteckie, więc jeśli studenci korzystają z reguły 3 razy Z i jak ktoś nie wie, to jest zakuć, zdać i zapomnieć, to myślę, że najwyższą wieżą powinna być wieża w jakimś, no nie wiem, browarze albo gorzelni, a nie na Wydziale Prawa. No ale już cóż, każdy chce się oszukiwać i żyć w najlepszej wersji świata, jaki sobie może wyobrazić, więc no przyjmijmy, że nad Coimbrą góruje wieża wiedzy, a na niej sowa. A to najwyraźniej kolejny z króli portugalskich, królów portugalskich, jak ja sobie wyrobię tutaj język dobrze na tych filmach. A tutaj punkt widokowy z samego szczytu dziedzińca Wydziału Prawa. Tutaj słońce już zachodzi, a w sumie to znaczy, że w sumie wyszedłem w najlepszym możliwym momencie. O, tam u dołu rzeka przepływająca, no w sumie obok Coimbry, a tam dalej zachodzące słońce. Cała masa ludzi też, którzy dziwią się, co ja tu z kamerą robię. No, może się nie dziwią, nie wiem. W każdym razie tutaj to tak wygląda. Jeszcze takimi małymi zaułkami u dołu. Tutaj za dnia można jeszcze wejść do biblioteki akademickiej, która jest bodajże jedną z 10 najpiękniejszych bibliotek, która została założona zaraz przy założeniu uniwersytetu i była od tamtej pory regularnie powiększana, więc możecie sobie wyobrazić, jak ona jest, jaka musi być piękna. W środku nie można robić zdjęć, nie kręcić, więc no siłą rzeczy musicie mi uwierzyć na słowo. Może Asia będzie tak miła i montując te filmy wklei Wam tutaj jakieś zdjątko z internetu, żeby wyobrazić sobie, jaka jest ta biblioteka. Natomiast kolejna ciekawostka, która słyszeliście? Kolejna ciekawostka, której się dowiedziałem na wczorajszym właśnie spacerze z przewodnikiem, jest to, że w tej bibliotece są trzymane nietoperze. I nie robię sobie jaj. Nietoperze są po to, żeby wyjadać wszystkie potencjalne mole lub inne robactwo, które mogłoby zagrozić książkom. Więc no, wyobraźcie sobie taką sytuację, że tutaj wtedy, kiedy jest najwięcej studentów, no to jest taki, powiedzmy, no październik, listopad, tak? Pogoda jest już może nie burzowa, ale taka bardzo mglista, deszczowa. Są te nietoperze. No a to są schody prowadzące z dolnej części miasta na uniwerek.
Wyobraźcie sobie, że ileś razy trzeba je pokonywać. Mówiłem, że to jest dużo schodów, a uniwersytet złośliwie założyli na samej górze. A w tle jest akwedukt. I zaraz go wam pokażę. No i pokazuję wam akwedukt. Spytacie, co to kutwa robi akwedukt? I to jeszcze taki nieskończony. Otóż chodzi o to, że pewnego razu pewien król w Portugalii miał taką fantazję, żeby ozdobić miasto, czy żeby upiększyć miasto, czy upiększyć to, ozdobić to samo, że zmienić miasto na takie bardziej wyglądające w rzymskim stylu, więc sobie walnął akwedukt może nie na środku miasta, ale tak po prostu. No bo kto bogatemu zabroni? No i cóż, no to mamy akwedukt. Akwedukt zasłania bodajże Wydział Botaniki, a po drugiej stronie do akweduktu jeszcze przywrócimy, pokażę wam go. Jeszcze są równie ciekawe rzeczy i nie mówię tylko o tym, że uliczka po prostu bardzo malowniczo wygląda, ale jak przyjrzycie się tutaj, to jest tam taka czacha. I o co chodzi z tą czachą? Tutaj są takie domy studenckie. Oni nazywają to Republika. Są domy studenckie, są kwiatuszki. Tych tak zwanych republik jest cała masa w całej Coimbrze. No i tu widzicie, te republiki mają różne nazwy. Tu mamy Republika Rapotaxo. Tutaj mamy Republika de Fantasmo. Fantasmas de Fantasmas. Ja już lekcję czytania mam za sobą, więc mogę robić błędy. Tutaj jeszcze raz zerknięcie na akwedukt, a za akweduktem znajduje się ogród botaniczny uniwersytecki. Ogród botaniczny, do którego jakby pewna leniwa dupa wołowa nie przespała całego dnia w hostelu, to byście go zobaczyli. No ale myślę, że jeszcze ciekawych roślin to jak na przykład ta, proszę bardzo, to też jest ciekawa roślina. Na tej wycieczce będzie cała masa, więc myślałem, że ten ogród botaniczny mogę sobie darować. A tutaj już dochodzimy w sumie, jak to się pięknie służyło, do kolejnej republiki. No już więcej wam ich nie będę pokazywał, po prostu żebyście widzieli, że to jest po prostu taki domek zaaranżowany na melinę, przepraszam, na dom studencki. No właśnie takiej ładnej, a może i mniej ładnej uliczce biegnącej przy uniwersytecie. Tutaj jeszcze raz akwedukt, a tam dalej, jak się podejdzie, to zobaczycie taki mur. Za tym murem znajdował się kiedyś oczywiście klasztor. Tutaj 3/4 miasta, mam wrażenie, kiedyś należało do jakiegoś klasztoru i zostało przyjęte przez państwo. Natomiast, co jest ciekawe, ten mur jest więzieniem. Częścią więzienia. I to nie robię sobie jaj, to naprawdę jest więzienie. Właśnie w takim ładnym miejscu. I podobno przewodnik mówił, że więzienie jest bardzo żywotne, bo rano słychać jak grają w piłkę i tam pewnie wymieniają się mniej lub bardziej cenzuralnymi pozdrowieniami. A wiecie, kto to jest? Tutaj na pomniku. Może zgadniecie, może nie. Zgadliście, to jest nasz papież. Jak ktoś jeszcze nie wie, kto to jest nasz papież, no to powiem tak, dla prawdziwego patrioty prawdziwy papież to jest tylko jeden, czyli właśnie Jan Paweł II odwiedził Portugalię 4 razy, bo miał bardzo duże nabożeństwo do Matki Bożej z Fatimy. Twierdził, że to dzięki niej przeżył atak na swoje życie. No i odwiedzał Portugalię bardzo często i dzięki temu tutaj wystawiono mu pomnik. Wracając jeszcze do życia studenckiego, trzeba by wspomnieć, gdzie studenci mieszkają. I nie zgadniecie, mieszkają właśnie w tak pięknych budynkach. Natomiast budynki są piękne tylko z zewnątrz, ponieważ do Coimbry przyjeżdża cała masa ludzi chcących chłonąć wiedzę i alkohol. W związku z powyższym, no, właściciele nie bardzo starają się, żeby te mieszkania miały jakikolwiek wygląd w środku, więc
cóż, więc może to wygląda ładnie z zewnątrz, ale podobnież w środku jest to straszna ruina. No jak widać tutaj uliczki potrafią być naprawdę strome, a ja teraz wchodzę sobie do jakiegoś parku, który nie wiem, nie wchodziliśmy tam wczoraj wieczorem, ale to oddalę trochę kamerę, żeby było trochę lepiej widać, gdzie jestem, co robię. Ale tak się spojrzałem, patrzę, ładnie jest w środku. No to wlezę, zobaczę. Może nie będę po całym parku chodził, ale obczaję sobie jak. No i w sumie wygląda to ciekawie. Zobaczcie tylko. Tutaj jest ta fontanna. Wyobrażamy sobie tą fontannę. To jest miejsce na fontannę, tak? Tu są schody, takie po obu stronach. I taki... A nie, fontanna działa, tylko jakoś ciśnienia nie ma. Coś tutaj leci. A po drugiej stronie jest zrobiony taki właśnie wodospadzik. No w sumie wodospadzik, bo tu woda potem płynie. U góry, proszę bardzo, Maryja. Woda spływa sobie po takich odwróconych dzwonów, kielichów. Fajnie wyłożone tutaj kamieniami. Portugalskie płytki. Nie no, fajna rzecz. Nie narzekam, a nawet polecam. Vinyl, The 70 Show. To myślę mogło być fajne, ale kurczę, już się skończyło. Obiecałem, że opowiem jeszcze o ubiorze studentów, więc opowiadam. Tutaj proszę bardzo, jak widzicie, studenci mają takie tradycyjne wdzianka. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, że no dobra, mają. No ale to jest już tradycja sięgająca bardzo długo. I żeby zakładać takie wdzianko, oczywiście każdy student może założyć to wszędzie, gdzie chce. Natomiast obowiązuje kilka ciekawych zasad. Po pierwsze, nie można tego prać. Prać można tylko w rzece, która jest niedaleko stąd, dla szacunku dla stroju. Po drugie, jeśli chce się czymś okryć, no to ma się taką specjalną pelerynę. Tutaj może będzie ją widać przy tej lalce. No to ma się tą specjalną pelerynę i tylko to jest jedyne okrycie wierzchnie dla takiego studenta. Dodatkowo każdy wydział ma swój własny kolor. Wydział prawa ma czerwony, żeby teraz nie powiedzieć źle, chyba wydział medyczny ma niebieski. Znaczy co do prawa to jestem pewien, a co do całej reszty to w sumie nie wiem, więc nie będę was oszukiwał. W każdym razie no widzicie ile jest kolorów, tyle w przybliżeniu jest zapewne też i wydziałów. No tak, i dodatkowo jeszcze na przykład jak się ma tu pelerynę i to wdzianko, to no cóż, nie można brać ze sobą żadnego plecaka, tylko książki trzeba nosić. Może to jest gdzieś na jakiejś lalce pokazane, a może nie. Trzeba nosić w ręku i w żaden inny sposób. Znaczy nawet można sobie taką, widzę, śmieszną czapeczkę kupić. No i co ciekawe, takich studentów tak ubranych można spotkać wszędzie. To znaczy, to nie tylko tak, że oni sobie mogą przyjść na oficjalne rozpoczęcie roku w ten sposób ubrani. O, tak widać trochę więcej. Ale właśnie studentów ubranych w te tradycyjne wdzianka można spotkać nawet jak chlają piwo w barze, czy są na imprezie. Krótko o tym Fado, to jest taka ich smutna muzyka. Pytałem, dlaczego ona jest taka smutna. Najpierw mi gościu powiedział, bo jest, no ale ja trochę cisnąłem temat, bo mi taka odpowiedź nie wystarcza. No i stwierdził, że jak to jest kraj żeglarski, no to oni się tu zawsze musieli żegnać, więc są przyzwyczajeni, że płaczą, rozstają się, później znowu płaczą, później wracają, ale od razu tworzą muzykę, która mówi o tym, że znowu pojadą gdzieś tam albo wypłyną. Więc dlatego Portugalia, kraj żeglarski, lubi tak się maltretować smutnymi pieśniami. Minus jest taki, że ja tutaj żadnej smutnej pieśni nie mogę znaleźć, no ale trudno. A i pójdę tędy, bo jeszcze tędy nie szedłem.
Ani wieczorem, ani za dnia. Ogarniam, co tu się dzieje. Zbyt dużo się nie dzieje. Dobra, przyjdziemy pana. Oj, zapachniało rybą. Tu tak mocniej. Czy tu jeszcze jest coś ciekawego? Bo na razie wszystko wygląda tak. Poduszeczki, proszę bardzo. Jakby to dopiero przygotowywało się na to, że miasto będzie perełką turystyczną. Chociaż no, Portugalia widać wyraźnie, że przyciąga coraz więcej tych turystów. Ja chyba wyszedłem na jakieś zadupie. Tu jest jeszcze jakaś knajpka. Tu to w ogóle to jest czyjaś kuchnia i ktoś mieszka. Kurde no. Gdzie ja jestem? Tego nie wiem. Ale wszystko wygląda na to, że ja w ogóle do mojego hostelu to ja wejdę od drugiej strony niż zwykle. No ale co, no zobaczymy, co tu ciekawego jest. Ja to tam lubię wchodzić w różne zadupia. Nie mylić, że lubię wchodzić komuś w dupę. To już mniej. Ale no, proszę bardzo. Co tu ciekawego mamy? Junta de Freguesta a Almedina. Tu znowu jakiś kościółek. O. A tam, przez czysty przypadek, z tego co widzę, trafiłem na jakiś, nawet nie punkt widokowy, ale na widoczek na rzekę. Taki nie za bardzo wyeksponowany, ale zawsze. Co to jest? Jakaś muzyka, jacyś młodzi ludzie. Że się okaże, że to z mojego hostelu. Kuźwa, tak! Bo w moim hostelu była informacja, że zapraszamy do baru na górze. Bar miał się nazywać Pasaporte. No i nie uwierzycie, bar się właśnie Pasaporte nazywa. A tutaj swoją drogą właśnie widok na most, widok na rzekę, widok na Stare Miasto. No i widok na mnie, bo już coś czuję, że dziś już coś czuję, że dzisiaj nic ciekawszego nie nagram. Na razie.